Cześć ocalali, z tej strony Valencianistas z AppGalery. Przed nami długo wyczekiwane wydarzenie transferów do nowych państw. Zamiany martwych państw na te bardziej aktywne lub odwrotnie. Zamiany zbyt aktywnych, zbyt silnych, zbyt napakowanych wielorbami, mówię tutaj o graczach high spenders, na te łagodniejsze, łatwiejsze, ustabilizowane, ciche państwa. Tak, są też tacy gracze, którzy potrafią zamienić państwo, które gromi rywali w wydarzeniach State vs State, na państwo, w którym mogą łatwo punktować wysoko w wydarzeniach państwowych, mając słabą konkurencję lub jej całkowity brak. I jako że zostałem gubernatorem naszego małego, pięknego State 106, postanowiłem zobaczyć, jak to wygląda od środka i również podzielić się z Wami tymi widokami czy ustawieniami. Ktoś powiedział, że bycie gubernatorem to prosta sprawa, są z tego przecież same korzyści. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze, nawet gdybym chciał, nie jestem w stanie opuścić State 106. Dlaczego? Bo gubernatorowi nie wolno. A więc chcąc czy nie chcąc, zostają tutaj. Niemniej jednak z tego miejsca zapraszam wszystkich, którzy mają dostateczną liczbę biletów do przeniesienia się w spokojne miejsce, jakim jest państwo z numerem 106. To stare państwo z ustabilizowaną pozycją. Ani zbyt silne, ani zbyt słabe. To znaczy słabe, jeżeli weźmiemy pod uwagę rywalizację z chociażby państwami 298 czy 333. Ale na tyle silne, że udaje nam się czasami wygrać zawody międzypaństwowe State vs State. I mówię tutaj o fazie wojennej, bo przygotowania zależą tylko od forsy. No dobrze, to teraz zobaczmy, jak to wygląda od środka. Chcę Wam pokazać, w jaki sposób gubernator może pomóc swojemu państwu zyskać aktywnego gracza z państwa 289 i jak widzicie, jego siła, czyli Battle Power, dyskwalifikuje go do swobodnego przejścia do państwa 106. Według mnie tak mocne ograniczanie przenosin to złe posunięcie, ale w ogóle branie pod uwagę takiego czynnika jak Battle Power to całkowite nieporozumienie. Wszyscy doskonale wiemy, że można być potężnym graczem, mając bardzo niski poziom Battle Power. Po prostu mając małą ilość wojska. Albo mieć wiele miliardów mocy, przy czym być na przysłowiowego strzała. Jeden celny cios i osada płonie. Wszak Battle Power w większości przypadków składa się wyłącznie z ilości żołnierzy. A przecież to nie jest kompletnie wykładnikiem mocy gracza. To teraz zróbmy gubernatorskie czary-mary i zróbmy wyjątek dla Toshiego. Jeśli gracz otrzyma zaproszenie gubernatora, to będzie mógł ominąć, swoją drogą bardzo niski, limit Battle Power do transferu gracza. Toshi mógłby mieć nawet 50 miliardów Battle Power, a i tak mógłby dołączyć, gdyby miał bilety, bo ten wymóg obowiązuje dalej, no i oczywiście gdyby chciał. Nie da się nikogo zmusić do transferu. A szkoda, bo byłaby to niespodzianka dla wielu graczy, którzy obudziliby się w innym państwie, prawie jak na kacu po dobrej imprezie, gdzie budzisz się i nie wiesz, gdzie jesteś.